Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na mój chow Bergman Challenge. Z tej strony challenge, czyli żeśmy zaczynali od zera, ale już jesteśmy całkiem fajnie ustawieni. Co chciałem powiedzieć, że z tej strony Farmer6812 oczywiście lekko przeziębiony. Słuchajcie, pierwsza rzecz, jaką chciałem się Wam pochwalić, to to, że troszkę trawy pozbierałem przy kozach tutaj za płotem i tą trawkę tutaj pozwoliłem sobie przywieźć do kompostownika i tutaj kompostownik, jak widzicie, już tą trawkę przetwarza. Żeby nie być gołosłownym, to ja te 2000 niecałe litrów już tutaj wysypię do następnego kompostownika i będę miał tutaj prawie 4000 litrów kompostu, co na ten ogródek myślę, że będzie całkiem fajną wartością. Kozy przez to nie zbiednieją, tu się kompost pięknie produkuje. A my odjedziemy teraz, pojedziemy z powrotem do Kóz. I będziemy dalej kontynuowali naszą rozgrywkę. Ja chyba jeszcze ukus mam trochę do pozbierania. Zrobiłem upływ czasu razy 1 już. Niektórzy grają na tej mapie z 2 dniami albo 3 nawet, tak? Bo tutaj jest tak dużo pracy, że 2 dni na miesiąc to spokojnie. Natomiast postanowiłem grać z 1 dniem, ale za to upływ czasu ustawiłem sobie tak na połowę. A teraz, ponieważ chcę już powoli, żeby ten miesiąc się kończył, więc on jest ustawiony na 1. Hop. Ale jeszcze pozwolę sobie tutaj pozbierać trawę, którą wcześniej zgrabiłem. Jak widzicie, to już ostatki są, jeśli chodzi o zbieranie tej trawy. Hop. Jeszcze będzie jeden przejazd. Dobra, trawę wysypiemy. Wysypiemy ją tutaj do paśnika, żeby był full paśnik. Na pełno, żeby był zapakowany. Cofaj, cofaj. O, ciekawe, bo to już powinno być... A może on już jest na pełno? Powinno nam się, że tak powiem, ikonka podświetlić, a nie ma tej ikonki. Wyładuj tutaj, to bym nie chciał. Zobaczmy, ile tutaj jest tej trawy. Może to już jest na full? Tak, 3000, to może stąd taka, że tak powiem, niechęć tego paśnika do przyjmowania trawy. Powiedzcie, jak Wam się podobał niedźwiedź na ostatnim filmie, bo mi się bardzo podobał. Bardzo fajny pomysł, żeby tutaj taki niedźwiedź się pojawił w tym takim gęstym lesie, bo las tutaj naprawdę bardzo ładnie, zacnie wygląda, naprawdę zacny las. Dobra, tą trawkę to my sobie rozładujemy tutaj, bo wydaje mi się, że jest tu jeszcze miejsce na nią trawkę. Wysyp. I z tej trawy na tych stogach zrobi się siano, kozom to bez różnicy, czy trawa, czy siano. Ale ja mam gdzie tą ściętą trawę przechowywać. Dzięki temu, zobaczcie, to już pewnie mówiłem, ale powtórzę się. Dzięki temu tutaj mamy niecałe 4000, no 4000 litrów przechowywane w tej chwili, z którego robi się siano na max 8. Tutaj mamy 1800 na 8. Tutaj mamy 8000, tak, i siana i trawy, czyli tu jest 16 000, słuchajcie, litrów przechowywane. Także te słupki są bardzo pomocne, jeśli chodzi o trawę i o kozy, tak, bo kozy tutaj wszystko łykają, a naprawdę na tych słupkach mogę dużo przechować. Dobra, jeszcze tylko dozbieramy tą końcówkę, żeby to jakoś
tutaj to pastwisko dla kóz wyglądało. Zobaczymy też, ile kozy mleka wyprodukowały przy okazji. Tak, tutaj mamy prawie wszystko pozbierane. Nie licząc tego małego kawałeczka, ale on tutaj już powinien być wchłonięty. Dobra, i jeszcze tu widzę, że coś zostało w tej trawie. Okej. No dobra, to już mamy chyba komplecik. 500 tylko, to jest niecałe 600 litrów, ale zawsze to zbierane. Aha, miałem zerknąć, jak to z tym mlekiem tutaj jest. Kozim. No, taka kanka. Raptem 62 litry, to jeszcze malutko. No cóż, kozki na razie dużo tego mleka nie produkują. No i idziemy to wysypać. Chociaż to by mogło tutaj być w tym bez problemu żadnego. Jeszcze możemy zrobić taki teścik zaraz, czy ja mogę tym też przewozić z tego kozła, ale ostatnio z tego co pamiętam, to wam pokazywałem, że raczej tak, nic nie stoi na przeszkodzie. O, tu mamy wyładuj. No ale też mamy pewnie załaduj. Nie mamy załaduj. Jak to się stało? A jak podjedziemy z innej strony trochę? Hop, może tu z boku. No, ciekawe. Nie sądzę, żebym tu musiał przyczepą podjeżdżać. Myślę, że... O właśnie, możemy załadować siano z tyłu, ale w tym momencie tego siana nie potrzebujemy, więc tą maszynkę już sobie zostawimy. Tego niestety mogłem to skosić, ale nie mogę pozbierać, no i to nie fajnie. Będę musiał się tego to jakoś pozbyć. A tak swoją drogą właśnie, a propos pozbywania się, to może mogę jakoś to skasować. Zniknięcie drzew, znacznik cięcia drzew to jest, przepraszam. Współczynnik skoku, opóźnienie, tryb, debug nie. Klawisz usuwania obiektów, zróbmy włączone i zobaczmy, czy to zniknie. Nie, nie mogę tego zniknąć. Nie, to siano jest niezbywalne. Widzę. Dobra, skoro to nie jest obiekt, to nie usuniemy go. Pokaz znajdźki. Możemy znajdźki znaleźć, no ale nie będziemy tych znajdziek tutaj szukać. Mamy pogodę. Pogodę będziemy jechali według tego kalendarza. Nic nie będziemy zmieniali, bo zobaczcie, że ten kalendarz jest tak ustawiony, że tego deszczu ja już nie mam ani we wrześniu, ani w październiku, ani w listopadzie, czyli skutkuje to tym, że w sadzie wiśniowym nie będę miał kolejnego zbioru, co mnie trochę tutaj martwi. Za to sad jabłkowy oczywiście pięknie tutaj pracuje. Tak jest, ja tu mam chyba, no otwórz się sezamie. Tak, mogę tu jeszcze jabłka wrzucić, tylko nie mam skąd. Jak nie trzeba było, to się otwierała. Znaczy nie otwierała, tak? To się teraz otwiera. Tutaj mamy kolejną do kompletu skrzyneczkę, ale nie mamy już jabłek chyba żadnych do przeróbstwa. Więc muszę przyznać, że w stosunku do wersji 1.3, kiedy tych jabłek tutaj miałem masę całą,
to teraz tych jabłek nie ma za wiele. Plastry za to, no myślę, że do 20 tego miodku trochę się zrobi. Tu mam artykuły pszczelarskie, mam plastry na wymianę, tu mam chyba, nie wiem, pełne, puste? Chyba pełne 10 sztuk, a to puste 15, to tak to powinno leżeć. Hop. Tu mam pełne 10 sztuk. No okej, dobra. Słuchajcie, woda jeszcze odrobinkę jest tej wody, ale już powoli mógłbym się szykować do rozwożenia tej wody. To jeszcze za moment. Tu mamy wszystko zrobione, woda za moment. Tu mamy chyba też wszystko zrobione. To jeszcze będziemy patrzyli. Jest 17, bo ja się już przygotowuję, tak jak mówiłem, do przewinięcia miesiąca z sierpnia na kolejny. Tu raczej też możemy przewinąć. Tu myślę, że jesteśmy w takim miejscu. Aha, samochód. Możemy go przestawić, ale nie musimy. Dobra, to wydaje mi się, że szkołę zatoczyłem. Niemal. Tam widzę niemal pełny paśnik. Tutaj też. Mogę to podłączyć i wysypać. Odrobinkę. Odrobinkę żeśmy dosypali. Dobra, zobaczmy jakie mamy kontrakty w robocie. Czy nie mamy nic? Nic nie mamy. Wszystkie żeśmy kontrakty poodbierali. Nowych kontraktów o godzinie 17 już bym nie chciał rozpoczynać, chociaż ta orka tutaj na tym polu to jest bardzo lukratywny kontrakt, 21 000 i byśmy go mogli zrobić, ale nie o 17. Liczę na to, że on będzie w przyszłym miesiącu nadal jeszcze aktywny. Więc teraz tak się zastanawiam, czy ja już mógłbym przewinąć dalej. Myślę, że mógłbym, więc zaczynajmy od podlewania. Zanim wyjdziemy z tego miesiąca, to zaczniemy od podlewania. Więc pytanie tylko na którą stronę. Kierunek wyładunku lewo jest OK. Zaczniemy od podlewania. Tutaj z tego podlewania to jest około tylko 100 per drzewo, także ja tutaj pojeżdżę i będę te drzewka cudownie podlewał. Szkoda w sumie, że śliwki też nie możemy w ten sposób podlać, bo też by się fajnie tą śliwkę wtedy zbierało więcej niż tylko raz na sezon, tak? Bo ona tylko na deszcze czeka. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnym roku. A z drugiej strony ja nie lubię za bardzo w deszczu pracować, więc dla mnie to też jest fajnie, że tego deszczu na tej mapie nie ma za dużo. Dobra, dajcie mi śliwkę podlać i widzimy się za moment. Sorry, korekta. Oczywiście nie śliwkę, tylko te jabłonki. Wszystkie będę podlewał. Jak podleję jabłonki, to widzimy się ponownie. No, drzewa są podlane, więc pozwoliłem sobie na wszelki wypadek napełnić tą beczkę, bo w sumie nie wiadomo, co się stanie w przyszłej wersji tej mapy, a nóż widelec, tylko ta beczka będzie działać, więc ją sobie będziemy powoli napełniać. Dobra. I jeszcze sobie pozwolimy w takim układzie tą beczkę zatankować i zaraz ją będziemy tankować. No, tankujemy. Zaraz ustawimy cały ten zestaw w garażu, tutaj w wiacie. Przepraszam najmocniej, ale jestem lekko przeziębiony. Stąd moje otrząkiwania takie co jakiś czas pojawiające się. Musicie mi to wybaczyć. Albo i nie musicie, ale prosiłbym jednak. Ok. No, do tej wiaty wjedziemy. O, to trochę chyba zbyt mocny ten skręt mi wyszedł.
Spróbujmy się trochę poprawić. Nie, zupełnie się poprawiam. O, tak, 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 bardzo dobrze, bardzo dobrze. 3 z 2. Żebym ten cały zestaw tak na wprost ustawił. O, może nie zbyt prosto, ale powinien być w wiacie. Dobrze, tak się prezentujemy w tej wiacie. Uważam, że całkiem spoko. I teraz słuchajcie, jeszcze chciałbym się pochwalić, że właśnie dzisiaj, czyli ja to nagrywam troszkę wcześniej, ale wyszedł wyszła nowa wersja modów od Endiego i one się nazywają, znaczy wersja, no mody już były wcześniej, ten mod już był wcześniej, ale teraz jest w nowej wersji i o ile ja dobrze zrozumiałem, powinien zawierać ten Mini Agriculture Pack. I on teraz, słuchajcie, zawiera więcej maszyn. Tylko czy ja go tutaj... O, platformę mogę sobie na przykład kupić. I na tej platformie mógłbym coś przewieźć. Haha. No ona powinna się też zaczepić do tego pewnie emula. Ale właśnie, co ja chciałem powiedzieć, że tu mamy więcej osprzętu zostało dodane, bo między innymi zobaczcie, wyszła mała belownica, która ma tutaj belki 85 cm. Wyszedł adapter, gdzie można podłączyć standardowe narzędzia do ładowacza czołowego. Ale ten adapter to chyba był, ale ta belownica jest ciekawym tutaj opcją, bo można robić takie belki i zdaje się, że te belki, mimo tego, że ważą 850 kg, to i tak są podnaszalne. Mamy tutaj też owijarkę od razu do tych belek. Tak, mamy też rozrzutnik obornika, można nim rozrzucać na 6 metrów. To jest, co to jest? O, taki tylny taka tylna platforma jeszcze dodatkowa, na którą coś możemy załadować niedużego. I mamy przyczepę do transportu palet, słuchajcie. To ciekawostka jest. No, można by tą przyczepę wykorzystać, uważam. Także ta przyczepa na pewno będzie kupiona. Na pewno będzie kupiona i będziemy próbowali tą przyczepą przetransportować jakieś palety. Jestem o tym przekonany. Tutaj fajnie można ten pokrowiec zmienić. Na przykład na taki fajny zielony. Oj, a ta góra? Ta góra jeszcze by się zmieniła. O, by było fajnie. Szkoda, że ona taka zostaje świecąca troszkę. Trudno. I tutaj też nie mam, widzę, żadnych napisów. Nic. No ale to nic nie szkodzi. 15500 tylko to jest dużo pieniążków, ale ta przyczepa wygląda też na dużą. Więc to może być ciekawa opcja. Także słuchajcie, tutaj ten Mini Agriculture Pack dosyć ciekawą jest opcją. O, bo zobaczcie, też pojawił się dodatkowy ciągnik, który ma 90 do 115 koni. No, ciekawa rzecz. To są te silniki i one doprowadzają, przepraszam, nawet do 117 koni. Opony tutaj mamy różne. No, tradycyjnie. Wszystkie te opcje, które do tej pory były dostępne. Konfiguracja kół z obciążnikami.
Szerokie opony. No, niby to jest mały case. Ale no kurczę. Oj, wąskie opony. Fajnie. Bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy ciągnik się pojawił. Hop. I można mieć tuza. Można mieć obciążnik. I można mieć dodatkowy case'owy ładowacz. I powymieniać kolory, jeśli ktoś bardzo chce. No, i co tutaj możemy zaczepić? Takie coś od case'a. Taki ładowacz. Ciekawe. Nie wiem, czy coś tu jeszcze nowego jest w tym, w tej wersji. A to? A, to jest kosiarka. Tak, taką kosiarkę to ja posiadam. To nic nowego. Widły obrotowe, jakby ktoś bardziej chciał realistycznie grać, to może teoretycznie skrzynię obrócić. Szufla wysokiego wysypu. Tu jest ten właśnie do case'a. Czy od case'a ten. Tu jest ten, który ja w tej chwili posiadam. To jest od traktora, a to jest od tego mini traktorka. Tu jest Kubota, mulcher. No co, słuchajcie, tu jest komplet głębosz, zobaczcie. 1, 2. No, takiego małego sadu, czy też małego poletka. Bardzo ciekawe opcje, jeśli chodzi o... No, jest transport do produktów też bardzo niewielki. 1,5 litrowa beczka, 1,5 tysiąca litrów beczka, to taka w sumie nie za duża. Ta jest ciut większa, ma 2,200. A to jest tak 1,5 zbiornika takiego, wiecie, zwykłego plastikowego, nie? 1,5 metra sześciennego. No ciekawe tutaj, że tak powiem, dodatek nam się pojawił. W zasadzie on był, tylko został rozbudowany o nowe osprzęty, nowe przyczepy, także nowe belownice, także no wydaje się być już taki dosyć kompletny, jeśli chodzi o rolnictwo, w zasadzie wszystko mający. No ciekawe, słuchajcie, ciekawe. Więc ja tutaj pozwolę sobie jeszcze tylko zrobić obchód. Zobaczmy, co u pszczół jeszcze się dzieje i będziemy teraz patrzyli wszystkie zwierzęta, poili je na wieczór i mam nadzieję, że nie będę miał z tych żadnych problemów i będziemy przygotowywali się już do września. Plastry pełne 1. To tutaj plastrów praktycznie nie ma, prawie że. Jak gdzieś tutaj składowałem plastry? Nie tu. A w środku? Nie, w środku mamy już 12 litrów miodu, bo 2 skrzynki. To jest puste. A to co było, to pewnie poszło do wirówki. Spróbujmy w takim razie jeszcze. Aha, otworzyłem, bo dobrze, niech będzie. Dam radę teraz coś odebrać? Ile tu jest miodu? Plastry wirowane, puste 14. Dobra, zobaczmy, czy uda nam się te plastry zabrać stąd. No właśnie, to tak, słuchajcie, to tak śmiesznie wygląda, ale wydaje mi się, że to może być problem natury technicznej, w sensie
takim, że wyjście z tej maszyny jest tylko jedno, a byśmy chcieli, żeby wychodził i miód, tak, i byśmy też chcieli, żeby można było puste plastry, no dobra, niech czekają, żeby można było też w tym samym miejscu o właśnie, udało mi się napełnić. W tym samym miejscu odebrać miód i te puste plastry, to z tego samego, powiedziałbym, modu, z tego samego urządzenia, więc pewnie mody mają takie ograniczenia, że to wszystko tylko można z jednego miejsca odebrać. W związku z tym, jak o, tutaj, jak miód się odbierało z chyba wszystko z dołu z kranika, tak samo niestety te plastry, tak sobie to tłumaczę. Też musimy odebrać z tego kranika. Ok. Tutaj już faktycznie nic nie ma, ale to są puste. Ale ja tutaj gdzieś chyba mam jakieś pełne, czy nie mam? Mamy tu jakieś plastry? Plastry pełne, 2 sztuki, no to jedno powinienem dostać chociaż, a nawet 2. A tutaj też dostanę coś? No też coś dostaliśmy, no to jeszcze w tym trzecim. No też 2, to niedużo, ale to nie szkodzi, możemy już je odwirować. To może jeszcze w tym roku coś z tego będzie, że tak sobie pozwolę, że żartować. Musi coś być po prostu, ale te pszczółki nie są za bardzo wydajne. Dobra, mam kolejne puste pudełeczko. To wydaje się, że już mam 18 litrów miodu. To nie jest dużo, ale jak przez jeden dzień całkiem się ładnie uwinęły. No byłem przekonany, że po lewej stronie miód, a tu jednak po prawej w skrzyneczkach. Dobra. Będziemy tu budowali tak wysoko, jak się uda. Na razie mamy raz, 2, 3, 4, 5 pięterek ze skrzynek, a 6 pięterko chyba za blisko stoję. 6 pięterko oczywiście, że będzie. Hop. Jak się nie obali, to będzie stał. Dobra, co my tu jeszcze mamy do roboty, tak się zastanawiam. Poza tym, że trzeba przejechać przez zwierzęta, zobaczyć poziom wypełnienia pokarmem. Tu jest full. Tu nasza holsztyńsko-fryzyjska też ma full. To niedawno dosypywałem. Pasza mieszana, pojemność całkowita 25070. To tam można by coś zrobić. Tam, czyli o tu. Zresztą tu widać, że on jest niepełny, więc spróbujmy go zapełnić. Nie wiem, jedno albo 2 bele. Może weźmy 2. Dzień doberek, bele siano. Mamy coś jeszcze, trawa. Weźmy może jedną belkę na tą chwilę. Ok, rozpocznij. Dobra, to jest tu. Następną może spróbuję wziąć z trawy. Jednak ściana mi trochę tutaj szkoda, przyznam otwarcie.
Tak, i wrzucimy to oczywiście tu. Dobra. No i ile tu teraz jest? 29 600 na 30. No to zakładam, że tu mamy z głowy. Woda 3300 z 5. Wodę spróbujemy dolać. Nie wiem tylko, czy ten odważnik mi nie będzie przeszkadzał, ale może nie będzie. Zaraz się o tym przekonamy. O. Czy ja to muszę zrzucić ten obciążnik, czy będę mógł go podłączyć? Wydaje się, że bez tego obciążnika by mi poszło lepiej chyba. Zdecydowanie. Dobra, zostawimy ją tutaj, ten obciążnik bliziutko. Okej, i teraz podłączymy się pod przyczepę i powinniśmy móc tą wodę uzupełnić w tym baniaczku. No dobra, żeśmy trochę uzupełnili, jest dobrze. Dobra, następne miejsce, które potrzebuje wody. Tutaj już podlałem. Nie, tutaj miałem jeździć tym emulem, więc spróbujemy tym emulem. O właśnie. Z przyczepą, bez przyczepy. Pytanie, czy ja potrzebuję tą tutaj wodę teraz w tym baniaku, jak już jeszcze nie napełniałem, ale teraz już tak. No i mam połowę baniaka dostępnego, to na razie tak byśmy mogli to zostawić. Słuchajcie, ja myślę, że no jabłka wszystkie mi się udało podlać, grządka warzywna jeszcze ma też wszystko na zicher. Kompostownik przerabia, kozły nie są istotne, mleczarnia, jakiegoś mleka nie ma i nie przerabia, w związku z tym zaraz zobaczymy. To co my tu mamy? Pozostałe rzeczy. Pozostałych rzeczy mamy stacja pakowania 2. Ole 11 na 25, to jeszcze nie wiem co będzie. Wody jest troszeczkę. I wody tutaj jedną chyba przeoczyła. Ale to jest winorość, to nam musi mieć wodę, przepraszam. Gnojowica praktycznie już jej nie ma. Także wydaje się, jeszcze tylko przejdźmy przez zwierzaki. Te są zaopatrzone. Te są zaopatrzone. Bo co? Tutaj nic nie ma o wodzie, ale wodę mają. Kozie mleko. Tutaj byśmy jeszcze mogli dać wodę. Tak, tylko skąd w kozim mleku ja wodę wezmę, tak się zastanawiam. A jak to tam u tych kózek wygląda? Sytuacja. U krówek, tak? U krówek czy u kózek? U kózek brakuje mleka. Brakuje wody, kurczesz. Też psiocze jak że tak powiem,
Ojej, jak pobity, mówi się. Mówi się, że ten... Głupoty gadam jak jakiś pobity, no i faktycznie tak jest. Chwilowo. Nie mogę zebrać myśli, bo ja myślami już jestem tutaj na kolejnym etapie naszej rozgrywki. Bo już się nazbierało 200 tysięcy plus parę rzeczy mamy nazbieranych. A to już koniec tego wachlowania? Tak, koniec. Nie ma jabłek, nie ma wachlowania. W zasadzie może stać otwarte, trochę się przewietrzy. Tak, to jest jedna z ostatnich skrzyneczek, ok. No i cudownie, cudnie, pięknie i wspaniale. To możemy teraz się chyba gdzieś tepnąć i zrobić drzemkę do miesiąca następnego, do września. Tak myślę, że ten wrzesień nie będzie złym pomysłem. Tak się zastanawiam tylko, czy ja na pewno wszystko zrobiłem, co chciałem. Czy ja tutaj wszystko zrobiłem? Albo tutaj coś zrobiłem. Wody mamy dużo, kompost i obornik dużo i tylko sałata mi rośnie. No tak słabo trochę rośnie, bo tutaj jest ile? 210 tylko kilogramów. Tak jakby. Nie, 250 jest na palecie. Ale do 250 jeszcze brakuje odrobinkę. No dobra, okej. Może bez tych latarek. Myślę, że chyba wszystko jak na razie. Myślę, że mogę się przespać. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, mamy, że tak powiem, wrzesień. Mogłem to sobie zapisać, bo to wrzesień. A zobaczmy, jak nasze zwierzaki się czują. Kozy na 100%. Czy czegoś im brakuje, to nie bardzo. Krowy wyjątkowo też na 100%. Czy czegoś im brakuje, to też nie bardzo. Mają dużo pokarmu. Kolejne krowy, zdrowie 100%. Pokarmu trochę mniej już im wyszło, ale generalnie się zastanawiam, kiedy ja będę mógł sprzedawać te nasze... W ogóle dlaczego ich mam tak mało? A, bo tych mam dopiero 60. Co to mi tam cyka coś w tych telefonach? Tych mam dopiero 60. A czy dopiero 5-miesięczne są? I dopiero widzę, że jak one będą starsze, to będzie warto je sprzedać. Bo te tak coś się słabo rozmnażają, 2 sztuki. Ok. No to wygląda, słuchajcie, że wszystko pięknie mamy. Zerknijmy do produkcji. Drzewa tradycyjnie potrzebują wody. Grządki mają wody dużo. Nawozu też jeszcze mają. Kompost się produkuje. Koziołki nieistotne. Mleczarnia jeszcze ma co robić, aczkolwiek ma już mniej tych składników. Szklarnia również tutaj pracuje ciężko. Też tutaj mamy 1000 litrów. O dziwo. Uli trochę tutaj się narobiło. W sensie gotowych rzeczy z ulami do zrobienia. Winorośl, wiśnia nadal bez wody. No to niedobrze, że ona bez wody. No, praktycznie nie będzie co zrywać. No to będzie słabe. To może być słabe troszeczkę. Dobra, zerknijmy jeszcze na statystykę, ile my tutaj czego posiadamy. Teoretycznie w cenie dnia miałbym 900 000, ale nie jest to prawda, bo tutaj jest
W to wliczone duże słomy, siana plus woda, której nie mogę wydobyć póki co. Więc to jest raczej takie na wyrost, prawdę powiedziawszy, w tym miejscu pokazywanie. No to co mogę sprzedać, to mogę sprzedać. Mogę sprzedać siano, ale tego nie będę robił. Zastanawiam się, ile tutaj będzie kosztował te wiśnie. One będą na V, wiśnie pakowane. No, 4000, a największa cena jest 4200. No 5000 tracę na tym interesie, jakbym to teraz sprzedał. Nie jest tak dużo. Jeszcze pytanie, jak ten mus jabłkowy. Mus jabłkowy dopiero w lutym. I tu bym dostał 11, a tutaj 14. To taka różnica to prawie 11,5. No dobra, póki co jeszcze nie musimy sprzedawać, więc nie będziemy tego robić. Zobaczmy tylko, jak tutaj wypełnione to zostało. Tu jest miejsce, tu jest miejsce. Kapusta też ma miejsce. Te dzyngle jeszcze mogą tutaj pojechać. O, czosneczek ładnie tutaj rośnie. No wszystko wygląda elegancko. Zobaczmy na kolejne tutaj pola, jak to tutaj wygląda. Gdzie to jest? Tu jeszcze jest nawet karma, o dziwo. Trzeba będzie ją dorzucić tylko. Tutaj też nic nie pozdychało. Pytanie tylko, jak zrobić, żeby było. Teraz we wrześniu nie będziemy nic ścinać, więc myślę, że możemy kozy nakarmić, przynajmniej troszkę im tego wsypiemy. Się zastanawiam tylko, czy ja z drugiej strony nie będę w stanie się rozpakować, czy wypakować z tych kozłów, tych tutaj bliżej stojących ogrodzenia. No, to trochę przesadziłem. Okejka, podjedźmy i zobaczmy. Wydaje mi się, żeby to było dobre, gdyby tutaj ten trigger łapał, ale on chyba tutaj nie łapie. No nie, to daleko postawiłem te kozły ewidentnie. No nic nie szkodzi. Daleko nie mamy się, możemy przejechać. No tylko, żebym ja jeszcze umiał jeździć takim małym sprzętem z takiego widoku, nie? Siano, dawaj. No i teraz pytanie, czy tutaj dam radę wysypać? No, bardzo dobrze. To ile teraz te kozy mają? Kozy, pokarm, no mają na maksa właściwie. A ja tu jeszcze mi troszkę zostało, dobrze, nie ma problemu. Tutaj znowu wypadałoby drzewa podlać. One pewnie też naprodukowały trochę tych jabłek. No, 112, możemy znowu jabłka zbierać praktycznie. Pszczoły pracują chyba później, tak? One pracują, kiedy one pracują? Czy one są... Aha, jesienią już są nieczynne. Takie coś. No dobra, skoro są jesienią nieczynne. Czy to są plastry pełne, czy puste? Pełne 10 sztuk, ok. Gdzie to tutaj łapało?
Dobra, napełnione. Widzę, że... Aha, ul się sam otworzył chyba. To jeszcze jest jedna sztuka. A tu mamy 15 pustych. No dobra. No, drugie, dobra. To mamy tutaj już 15 pustych. 15 pustych. Ale jeden pełny. Ten jeden pełny to zaraz sobie z nim poradzimy. Okej. Więcej skrzynek na plastry. No nie wiem, ta jedna nie chce wyjść. Zobaczmy, tak? No tak, może musiałem ten ul otworzyć, zobaczymy. Następny. To są plastry puste. Kilka dołożyliśmy. Z 15 na 15. Też jest 15 na 15. To są 3 pełne. A te są puste. Dobra, się mylą te skrzynki. Dobra. W takim razie te są puste. Można je tutaj oddać. Nie chcą wejść. To ile tych skrzynek? 15 to teraz jest, o dziwo. I tu są 3 pełne plastry, dobra. No, jak te plastry stąd zabrać? Te są puste, a te są pełne. Ok. Plastry puste 11, a tu jest 9. No to hop przecież. No otwórz się, sezamie. Muszę trzymać skrzynkę, żeby tutaj coś się wypełniło. Dobra, to mamy chyba 2 skrzynki pełne plastrów. Tak jest. To mamy puste. No i to powinno zniknąć chyba. Przepraszam, ale to przeziębienie daje mi się we znaki. Dobra, tu znikło dopiero. To jest pełne, można zamknąć. Tu brakuje, a to są jakie? Puste. Tu jest 15, tu jest 15, tu jest 15 i tu jest 15. Dobrze. A te trzeba zabrać do odwirowania. Aha, one się uzupełniają. Zobaczcie, jak to miło z ich strony, że one się uzupełniają.
hop. Dobra, to zobaczmy jeszcze tylko tych pszczółek u nas. Odwiedź. O, i co my tu mamy? Plastry puste, 58. No nie bardzo te pszczoły pracowały, widzę. Puste 56. Puste 56. No nie bardzo pracowały. Dobra. Spróbujemy im te plastry tutaj. A, coś jest w tym? Plastry pełne 6 sztuk, tak? A to? To są puste. Jak to są puste, to możemy je tutaj rozdysponować. Dobra. Dobra. No i drugie dobra. To niech tu sobie stoją, albo nie, damy je tu, żeby nie mokły. To są puste skrzynki, tu wirówka nie pracuje, ale możemy ją włączyć. Tak myślę. No nawet z tylko kilkoma plastrami będzie pracować, a po więcej plastrów możemy pojechać zawsze. Teraz tak, zerknijmy na tą naszą produkcję. Tutaj potrzebują wody jabłonki. Jabłonki chyba jeszcze będą nam dawały produkcję, zaraz to sprawdzimy. Albo coś zostało z tej produkcji przynajmniej. No wiśnie są bez wody, więc nic nie zrobią. Co to jest? Aha, coś wyeksportowałem niechcący. Dobra, i teraz tak. Zbiornik na gnojowice. Tutaj jest trochę gnojowicy, ale jeszcze nie ma i tyle, żeby warto było po to sięgać i to sprzedawać. Tutaj drzewa, no dużo mają tych jabłonek. Dużo, więc pewnie tym się zajmiemy niedługo. Jeszcze zobaczmy, co mamy w wyprzedażach. Może coś fajnego. Beczka 8000 litrów. No fajna beczka, ale ja jej nie potrzebuję. Zobaczmy, co w zleceniach. Może jest nadal ta orka na tym dużym polu. Widzę, że nie. Zbiór plonów, fasolka zielona. Nie. Tutaj co mamy? Pasternak, broń Boże. Szpinak. Mógłbym, ale nie wiem, czy chcę zbierać szpinak. To jeszcze w takim razie zobaczmy, co możemy wysprzedawać. Ja przepraszam, ale patrzę też na drugi monitor, która to godzina, bo wydaje mi się, że powolnymi krokami będziemy wrzesień, woda. No nie, no wody to nie. Ale wiśnie już niedługo, w październiku. No, chociaż już teraz mają taką całkiem przyzwoitą cenę. Słuchajcie, i może te wiśnie już niedługo będziemy sprzedawali. Myślę, że tak, że zrobimy w następnym odcinku wielką sprzedaż i wielki zakup dziwnych rzeczy. Z jakich to jeszcze zobaczycie, ale to naprawdę będą dziwne rzeczy. Ja jeszcze pozwolę sobie pozbierać te jabłka, zacznę je zbierać z Wami, a skończę już bez Was. Tradycyjnie to widzicie, zbiór jabłek jest u mnie w biegu, nie to co zbiór wiśni. Tak, tutaj się chyba też zbiera. Tak, zbiera się. Wróćmy do pierwszego koszyka. No i tutaj fajnie widać, jak to te jabłka schodzą. To jest fajne.
No i tu całkiem sporo jest tych jabłuszek. Okej. Uważam, że jabłonki też powinny mieć ograniczony okres, kiedy można je zbierać, powiedzmy do 3 miesięcy na jesień. Bo tylko w zasadzie jabłka są, no u nas w naszym klimacie chyba jesienią raczej, no. Nie spotkałem się, żeby na wiosnę można było jabłka zbierać. Ani w lecie tak naprawdę, chyba że to jakieś takie wczesne jabłka, nie wiem, tam kiedyś były papierówki, ale mam być szczery, nie pamiętam kiedy papierówki są dostępne. To się nie będę wymądrzał. O, coś tu jeszcze jest? Nie, to tylko, że wody brakuje, dobra. Wody to zaraz będziemy jeszcze rozlewać w tym sadzie. W razie pozbieramy jabłka, żeby maszyna miała co produkować. I weźmiemy się za, tak jak mówię, powolną sprzedaż różnych artykułów, bo będziemy potrzebowali pieniążków i to sporo na mój kolejny zakup. Ale jaki to będzie zakup, to za chwilkę się przekonacie, czyli już w następnym odcinku, na który serdecznie wszystkich... To już jest full tak naprawdę i można by iść z drugiej strony ze skrzynkami. Tutaj też te skrzynki już są pełne, dobra. Tu już możemy tą skrzynkę wypuścić do produkcji musu jabłkowego. Ok. Mus jabłkowy, przechowywanie, aktywuj. O, tak, wszystko tylko nie rusz tą skrzynki. Dobra, to tu się już coś dzieje. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Cześć.